więc jesteś tu nowy, co, chłopcze? Śniący musi ci sprzyjać, skoro trafiłeś do mnie. Druga szychta rzuca takich świeżaków prosto w tunele biegnące niebezpiecznie blisko legowisk pełzaczy. Nie chciałbyś tam trafić, wierz mi. Pytasz, od jak dawna tu jestem? Od zbyt dawna, chłopcze, od zbyt dawna. Dam ci pewną radę. Nie wychylaj się. Ci, którzy to robią, źle kończą. Nie popełniaj tego błędu. Dobrze ci z oczu patrzy, a to niecodzienny widok w kolonii. Tacy jak ty są tu łatwym łupem. Wiem, o czym mówię. Patrzysz na oczy, które wiele już tu widziały. Parę lat temu nawet byłem na dobrej drodze, aby stać się kimś ważnym. Miałem zostać strażnikiem świątynnym, ale to już przeszłość. Trudno uwierzyć, co? Pewnie się zastanawiasz, jak w takim razie skończyłem w tej dziurze. Odpowiedź jest prosta. Nadepnąłem na odcisk nie temu, co trzeba, ale po kolei. Śniący obiecał nam zwrócić wolność, a już po kilku latach w tym przeklętym więzieniu człowiek jest w stanie uwierzyć we wszystko, byleby tylko się stąd wyrwać. Niektórzy dołączają do obozu na bagnie dla bagiennego ziela i nie ukrywam, że początkowo to również mnie przyciągnęło. Ziele dobrze robi na głowę, sam rozumiesz. Z czasem jednak zacząłem czuć się tam naprawdę dobrze, jak gdybym odnalazł nowy dom. Życie w bractwie płynie bardzo spokojnie. Guru głoszą nauki, jakie zsyła im śniący. Modlimy się. Bracia pomagają innym braciom. Zajmujemy się przetwarzaniem bagiennego ziela. A w wolnym czasie medytujemy, aby osiągnąć wyższe stany świadomości i otworzyć na nowe wizje. Nowicjusze, tacy jak ja wtedy, dużo podróżują po kolonii, sprzedając ziele. Człowiek ma możliwość naprawdę wiele zobaczyć, gdy wpuszczają go do każdego obozu. Moim ulubionym miejscem był zawsze stary obóz. Dużo się tam dzieje, niezależnie od pory dnia. Kręci się tam wielu różnych ludzi z całej kolonii. Jeśli chcesz załatwić jakiś interes, to najlepiej zrobić to właśnie tam. To nie znaczy, że zawsze jest z nim bezpiecznie. Co to nie. Nawet najważniejsi magnaci muszą zachować ostrożność. Wiesz dlaczego? Bo Gomez widzi wszystko. Niech śniący ma w swojej opiece każdego, kto ośmieli się spróbować go oszukać. Pamiętam, jak skazał jednego z magnatów za rzekomą kradzież na dożywocie w kopalni. Dożywocie, chłopcze. Tak. W kolonii trzeba mieć się na baczności. Nikt nie jest bezpieczny. Strażnicy i cienie, choć często młodzi, są w większości przypadków bezwzględni i lojalni Gomezowi. A gdybyś zapytał mnie, czy w takim razie może lepiej spróbować swoich sił w nowym obozie, powiedziałbym ci, że na pewno nie z tą twoją niewinną buźką. To nie miejsce dla takich jak ty. Tam trzeba być sprytnym i cwanym. A jeśli siedzisz teraz ze mną w tej kopalni, to przykro mi, ale chyba nie zaliczasz się do tej grupy, co? Szkodnik to nie ten typ człowieka, który lubi uczciwie zarabiać na życie. Więc lepiej trzymaj swoją sakiewkę z rudą blisko siebie, gdy jesteś w ich towarzystwie. Dobrze ci radzę. Stosunki między obozami są wystarczająco napięte, aby ktoś przejął się twoją ewentualną stratą. Gomez zrobi wszystko, aby utrzymać obecny porządek i nie zakłócać handlu rudą. To dzięki wymianom ze światem zewnętrznym, który tak potrzebuje tego surowca. A on ma dostęp do wszelkich dóbr i pozostaje u władzy. Zapuszcza swoje paluchy do kieszeni każdego i nawet gdy daje ci rudę, to ona i tak prędzej czy później do niego wraca. My, kopacze, jesteśmy tylko małymi trybikami tej machiny. A wiesz czemu? Nie? Odpowiem ci. Bo wydobywamy rudę. Wokół rudy i władzy kręci się tu wszystko, chłopcze. Magnaci dobrze o tym wiedzą. Część wydobytego minerału zostaje w skarbcach Gomeza, a część w postaci żołdu trafia do tych, którzy na to zasłużyli. Od kiedy w bractwie opracowano nową metodę suszenia bagiennego ziela,
Pieniądz dociera w większych ilościach także i tam. Bo po nasze wyroby przychodzą wszyscy, również strażnicy, którzy chętnie wydadzą na skręta kilka bryłek rudy. Jak mogłeś się już jednak domyślić, kolonią rządzi głównie prawo pięści, więc na trakcie nowicjusze muszą mieć się na baczności. W innym wypadku świeżo zarobiona ruda znajdzie nowych właścicieli, czyli szkodników. Co jest zresztą na rękę Gomezowi, który przymyka na takie incydenty oko, nawet gdy dzieją się w okolicy. Szkotnicy bowiem za zdobyte środki pójdą najprawdopodobniej dobrze się upić w karczmie. Zawsze to robią. Na przebudzenie śniącego nie wiedzą tylko, że dając zarobić karczmarzowi, wzmacniają pozycję starego obozu. Bo strażnicy Gomeza ściągają z karczmy obfity podatek. Czasem coś podbiorą, ale to i tak nie ma większego znaczenia, bo w gruncie rzeczy ruda trafia z powrotem do któregoś z magnatów, czyli innymi słowy do Gomeza. I koło się zamyka. To dlatego właśnie on jest najpotężniejszym człowiekiem w kolonii, chłopcze, bo ta cholerna ruda zawsze do niego wraca. Gdy my, zmęczeni i brudni, kopiemy głęboko pod ziemią surowiec, by przeżyć, on z innymi magnatami zasiada przy suto zastawionym stole i wydaje rozkazy, które w jednej chwili mogą wywrócić nasze życie do góry nogami. Karty są tu rozdane od dawna. Ambicja na niewiele się zda, jeśli nie chcesz stać się czyimś pionkiem w tej grze. Dlatego lepiej się nie wychylać. Robić swoje. Tylko śniący może nas stąd wyrwać. Po latach jestem tego pewien. Śniący! Zbudź się! Pytasz o magów. Czy może oni nie mają tu czegoś do powiedzenia? To przecież mądrzy i uzdolnieni ludzie, powiadasz. Problem z inteligencją jest taki, że nie lubi być zamknięta w magicznym więzieniu, z którego nie ma ucieczki, chłopcze. Magowie nigdy nie lubili się upolityczniać. Dobrze im w ich własnym świecie religii, magii i starożytnych tajemnic. To raczej przyzwoici ludzie, ale zupełnie niedostępni dla takich jak my. Na nikogo nie możesz tu liczyć. Na nikogo, tylko na siebie. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej nie umrzesz z głodu. Nie, dopóki Snaf jest kucharzem w starym obozie. O, śniący, nic tak nie pachnie, jak jego gotująca się potrawka z chrząszcza. Pół kolonii schodzi się do niego zjeść. Snaf to poczciwy człowiek, a jak już pewnie zdążyłeś zauważyć, takich to tutaj liczy się na palcach jednej ręki. Z głodu nie da ci umrzeć. Nawet jak zabiorą ci wszystkie bryłki. Lepiej dobrze to zapamiętaj, bo może ci to kiedyś ocalić życie. Tak właśnie wygląda tu nasz żywot. Ale chyba zboczyłem z tematu. Powinienem teraz pewnie opowiedzieć, jak tu wylądowałem, co? No cóż, nie bardzo lubię o tym gadać. Jednak... Ej, halo! To ty, świrze? Co do cholery tu robisz o tej porze? Dlaczego nie opuściłeś kopalni z innymi kopaczami z twojej zmiany? Znowu gadasz sam do siebie? Jazda mi stąd, bo jeszcze ściągniesz na nas jakieś pełzacze tą paplaniną!